Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią w tym materiale zaprezentuję, jak wytoczyłem taką oto podłużną bombkę. Do realizacji tego projektu potrzebowałem 4 odcinki kantówki o przekroju 15×15 mm o równej długości. Dla ułatwienia docinałem je tak, aby ich koniec licował z brzegiem stołu kośnic. Gdy już były gotowe, złożyłem je w jeden prostopadłościenny kawałek o kwadratowej podstawie o wymiarach 30×30 mm i złączyłem tymczasowo, obwiązując końce niebieską taśmą. Tak przygotowane drewno umieściłem na tokarce i rozpocząłem toczenie. Wzór, który powstawał, był niejako negatywem. To obszar wybranego materiału miał tworzyć ostateczny obraz. Po oszlifowaniu materiału zdjąłem go z tokarki i teraz mogłem przewrócić wytoczone drewno na drugą stronę. Stąd w języku angielskim nazwa tej techniki to inside out. Teraz widać, o jaki efekt chodziło. Czas na trwałe złączenie tych 4 kawałków kantówki. Dla ułatwienia kleję na 2 razy. Najpierw po 2 kawałki, a po wyschnięciu wcześniej sklejone pary łączę razem. Gdy już całość wyschnie, z powrotem montuję na tokarce. Teraz będę nadawał właściwy kształt zewnętrzny bombki. Trzeba być bardzo ostrożnym, aby nie przeciąć drewna. Zwłaszcza w miejscach, gdzie wybrany w pierwszym toczeniu wzór jest najszerszy. Jeszcze tylko na górze i na dole dodaję drobne dekoracje. Szlifuję bombkę. Woskuję ją z zewnątrz i w środku. Odcinam i zaszlifowuję końcówki. A na koniec nawiercam w czubku otwór, aby przewlec nitkę do zawieszenia. I bombka gotowa.